Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj faworki, przepis mój ulubiony, absolutnie od kiedy go zrobiłam. Bardzo prosty, szybki w przygotowaniu. Też wydaje mi się, że stosunkowo tani, jeśli chodzi o zużycie składników. Faworki do tej pory zawsze kojarzyły mi się z jakimś bardzo skomplikowanym procesem przygotowań. Chrust kojarzył mi się z czymś, co jest czasochłonne. Tutaj jest całkowicie inaczej. Ciasto jest szybkie w przygotowaniu, szybko się zagniata i bardzo ładnie się zagniata, jest dosyć elastyczne. Ładnie się rozwałkowuje. Praktycznie mogę powiedzieć śmiało, że przygotować je może nawet dziecko, wyłączając oczywiście etap smażenia w gorącym tłuszczu. Tutaj dziecko też może, powiedzmy, ale pod bardzo wnikliwą kontrolą kogoś dorosłego. A zatem zapraszam Was na mój ulubiony przepis na faworki. Spróbujecie, przekonacie się, zobaczycie, że nie będziecie chcieli już robić żadnych innych faworków. Pamiętajcie tylko o bardzo cienkim rozwałkowaniu ciasta, bo im cieniej rozwałkujecie je, tym bardziej delikatne i chrupiące będą. No i oczywiście zachęcam Was do wpadnięcia na moją facebookową grupę Orchideli. Po polubienia fanpage'a na Facebooku, Instagramie, nawet TikToku. Ostatnio Orchideli jest również na TikToku i Snapchacie. Właściwie nie ostatnio, ale teraz już jest czym się pochwalić, przynajmniej tak na zajawkę. Nowych widzów zachęcam serdecznie do zasubskrybowania kanału Orchideli. Naciśnijcie koniecznie dzwoneczek, dzięki czemu będziecie powiadamiani o wszystkich nowych filmach, które się na kanale pojawią. No i oczywiście czekam na łapkę w górę od fanów chrupiącego chrustu, czyli faworków. 2 szklanki mąki pszennej typu 450, czyli 300 gramów, przesiewamy na stolnicę bądź do dużej miski i robimy w środku lekkie zagłębienie. Po czym dodajemy pół łyżeczki soli, 1 łyżeczkę cukru, mieszamy razem, następnie dorzucamy 4 żółtka, łyżkę spirytusu, który zapobiegnie wchłanianiu tłuszczu podczas smażenia i 4 łyżki kwaśnej śmietany 18%. Mieszamy razem, a później zagniatamy. Ciasto gnieciemy do chwili, gdy będzie jednolite i elastyczne. Mi zajęło to dosłownie kilka minut. I teraz najprzyjemniejsza część. Wałkiem bądź czymkolwiek odpowiednio twardym uderzamy mocno, aby ciasto napowietrzyć. Robimy tak przez 3 do 5 minut. Im dłużej, tym bardziej kruche i delikatne będą nasze faworki. W międzyczasie możemy powoli zacząć rozgrzewać tłuszcz. Gotowe ciasto dzielimy na pół albo na 3 części, w zależności od tego, jak dużo miejsca macie na wałkowanie. I rozwałkowujemy tak cienko, jak tylko jest to możliwe, podsypując mąką w razie potrzeby, aby ciasto się nie przykleiło. Następnie ciasto tniemy na paski szerokości 3-4 cm i długości około 10 cm. Każdy nacinamy w środku, przewlekamy jeden koniec i wrzucamy na gorący tłuszcz. Wrzucony faworek powinien prawie od razu wypłynąć do wierzchu, ale pozostać w jasnym kolorze. Jeśli faworki nie wypływają od razu, oznacza to, że musicie mocniej nagrzać olej. Jeśli natomiast wypływają od razu i od razu robią się żółte, oznacza to, że tłuszcz nagrzał się zbyt mocno. Faworki smażymy przez mniej więcej minutę z każdej strony, bądź do chwili, gdy nabiorą złotego koloru. Następnie wyjmujemy je na ręcznik papierowy, aby obsiąkły z tłuszczu. Przestudzone posypujemy cukrem pudrem. Najlepsze są oczywiście tego samego dnia, ale sprawdziłam, że akurat te i następnego wciąż smakują wspaniale. A z porcji wyjdzie Wam wielka miska, czyli około 80 sztuk faworków. Smacznego!